how to reuse tires as a sculpture, as a piece of art. I called it Tierophant. That's the courtyard of TerraCycle company. So as you can see around the elephant, there is shredded material. These are flip-flops, cork, and some other polyfoam. It's kind of soft plastic because there are no grass, so they put this stuff around. This is a piece that I made out from paper scrap. I called it Washington Crossing Collage. I used this theme because it was in Trenton, happens in Trenton, that Washington beat the English army. And it's also very, yeah, sure, I will be quick. So let's start to make over all this stuff, some cosmetical stuff, cigarette butts again, upcycled graffiti busts. I peeled off paint from the walls and make some sculpture from it because I said it can be very usable. And soon we'll be here at the ocean plastic issue, which I used this year because it was very, very important stuff to make something from that. And I made out this so-called dirt of Venus. I used again very popular painting from the history of art, and we used 80% of ocean plastic in this piece of art because TerraCycle is collecting with Head and Shoulders beach plastic, but now they will start to work together with this Boyan guy from Holland, yeah, and they will go working together to reuse that plastic, which they will collect from the sea. So I will show you some more details from the dirt of Venus. Sorry. Oh, yeah. So that was it. Thank you. So before we start our panel, our third panel on socially engaged art, we also invite Ewa to the stage. She was also an artist in residence of our University project, and she will have a translator. So, and after that, I will invite the panelists on stage.
Really nice to see you, but my English isn't good, so I need help for Ursula. But opowiem Wam o mojej pracy, która była inspirowana teorią humoralną, która skupia się na problemie balansu i równowagi w przyrodzie. Ta teoria była popularna aż do XIX wieku i wniosła też podział temperamentów na choleryków, sangwiników, melancholików i flegmatyków. So maybe I just say that my work originally was inspired by two theories. The first one focuses on the problem of balance in nature, and the second one, which lasted up until 19th century, entails around human temperaments, which can be subdivided into cholerics, sanguine, phlegmatic, and melancholic types. Starałam się wykonać spójny układ przestrzenny, ale mimo wszystko pokazać różnorodność brył każdego charakteru. I decided to create spatial artwork which would consist of contrasting parts that would have just one thing in common, which is material. Chciałam, żeby to były naprawdę małe elementy, które będą nawarstwiały się jak ludzki charakter i budowały bryły, które zobrazują tą moją teorię. Chciałam jednak znaleźć swój własny sposób, nie korzystając z rzeczy, które można kupić, z elementów przemysłowych szybko, dużo i tanio. Okay, at first I wanted to make small elements which would be growing like a human character, and the project would grow with them. At first I wanted to use commercial materials like styrofoam cups or plastic cups, but I decided not to do it this way and use other materials. Tak, dlatego zdecydowałam się zbierać śmieci, zbierać szyjki od butelek, które wyczyściłam dokładnie i to był mój sposób na zachowanie, na ekologiczne podejście, recyklingowe podejście do tej pracy. So I decided to use recycled material. So I collected about 10,000 bottle screws, the tops from the bottles. All material were collected in the basement of student housing and were there included in my work. Tak. Chciałam powiedzieć też o tym, że niestety, ponieważ wyciągałam te butelki, ten cały brudny materiał tylko z worków na śmieci i na plastik, ale okazywało się, że tam jest o wiele więcej śmieci, które nie są po prostu posegregowane. Więc And at the same time, I noticed that when I was picking up those bottles from what would be sorted materials, I could find all sorts of different trash, like empty food cans or glass uneaten food. Więc na początku chciałam zobrazować tylko starożytną teorię, ale okazało się, że ludzkie zachowanie i nawyki wpłyną na moją pracę bardziej niż bym tego chciała. At the beginning, I wanted to present that ancient theory, but after a short observation, I realized that human behavior and customs and habits are going to influence my work more than I would expected and wanted. Płynność, nawarstwianie, stałość to jest właśnie schemat, który przetrwa wieki i zauważyłam, że to są analogie, których wolałabym nie zauważyć, ale one stały się złośliwym sarkazmem. I noticed analogies that I would not know, and adjectives describing human psyche were indicators of nasty sarcasms. Proszę zauważyć, jak jedna świadoma decyzja wpłynęła, jak na całość i na wyraz mojej pracy wpłynęła tylko jedna świadoma decyzja o wyborze materiału.
So please note how my artwork was affected by an conscious idea of choosing material used for its creation. To była naprawdę trudna praca dla mnie, ale cieszę się, że udało mi się to wykonać. Dzięki temu stać się częścią projektu The Universalcy i przy okazji wziąć udział w wielu fantastycznych projektach w ostatnim półroczu. It was a difficult artwork, but I'm proud that thanks to it I could become a part of Universal C. And thanks to this project I had possibility to meet people actively working within the ecological community and at the same time could be a part of many incredible events. I chciałabym o nich trochę opowiedzieć. Pierwszym z wydarzeń, w których wzięłam udział, był Światowy Dzień Oceanów w Polsce, który miał miejsce również na barce na wodzie, tak jak tutaj. And one of those meetings were World Day of Ocean in Warsaw, and it was held also on a barge, which was smaller than this one. To jest bardzo ciekawe wydarzenie i mam dużo zdjęć, które to pokazują. Były tam na przykład fotobudki. So she's just going to show many pictures from that event that will show different events that were